Siemka, ja jestem Odacho i kilka dni temu poprosiłem was, żebyście pochwalili się miejscami, które zwiedziliście podczas ubiegłych już wakacji. No chyba, że jesteście studenciakami, to macie wakacji jeszcze miesiąc. Julian Swayze był w Guadelupie. Nie mylić z Gwadelupą, bo gdyby był Julian w Gwadelupie, to tak naprawdę można byłoby powiedzieć, że Julian był na terenie Francji. Uważam, że nie ma co lecieć tak daleko. Francję mamy praktycznie pod nosem. Pod Bydgoszczą jest wieś o nazwie Paryż, a kilkadziesiąt kilometrów obok jest wieś o nazwie Rzym. Dlaczego wam o tym mówię? Bo tak jak niestety ani w Paryżu, ani w Rzymie nie byłem, tak będę w Łodzi. Za 2 dni, czyli 6, w sobotę. Mówię wam o tym dlatego, że to będzie okazja do spotkania się, ponieważ nie będę błądził po Łodzi, jak to było jakiś czas temu, jak robiłem live'a, jak padał deszcz w Łodzi, a ja robiłem streama z chodzenia po Piotrkowskiej, tylko będę, uwaga, na CD Action Expo, czyli na targach gier, które będą odbywały się na Atlas Arenie. Te targi tak naprawdę trwają 2 dni, 6 i 7 września, czyli sobota i niedziela. Ja będę w sobotę, ale zapraszam was na te targi dlatego, że oczywiście będzie okazja też, żeby się spotkać. Chciałbym spotkać przynajmniej kilku z was. Tak o tyle będzie to ekscytujące, że zostałem również zaproszony na panel Dragon Ballowy. O 15 na głównej scenie odbędzie się panel dyskusyjny tyczący się Dragon Balla z kilkoma znamienitymi gośćmi, plus też ze mną. I do tego grona znamienitych gości raczej się nie zaliczam, ale stwierdziłem, że to będzie fajna okazja też, żeby porozmawiać o Dragon Ballu, o przyszłości Dragon Balla, o tym, jak wygląda sprawa, poddywagować tak naprawdę o tym, no bo tutaj, co tutaj opowiadać, skoro tak naprawdę wszystko dzieje się za zamkniętymi drzwiami, ale też porozmawiać o Dragon Ball Daima, o Sparking Zero. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Zapraszam was na ten panel serdecznie i w ogóle na targi. To nie jest tak, że ja je organizuję je CD Action. Jeśli chodzi o bilety, bo ostatnio też na live obiecałem, że powiem. Z tego co wiem, bilety też będzie można kupić na miejscu, ale nie jestem pewien, czy przez internet nie będzie taniej. Bo z tego co patrzyłem, 5 dych kosztuje wejście na 2 dni. Tak jak powiedziałem, będę tylko w sobotę, bo w niedzielę no już muszę wracać, bo jedziemy jeszcze w piątek, także no będę miał 3 dni wyjęte z życiorysu, jeśli chodzi o nagrywanie, a chciałbym mimo wszystko wrzucać wam filmy codziennie, więc nie mogę też sobie pozwolić na to, żeby jakoś bardzo długo mnie nie było w domu. Taka informacja na sam start. Bardzo się cieszę na myśl, że będę mógł kogoś z was tam spotkać. Oczywiście będę z Marcią. Marcia będzie tam robić live'a. Dostała oficjalne pozwolenie, a nawet bym powiedział, że prośbę. Oplułem sobie właśnie monitor. Prośbę, żeby zrobić live'a z tamtego wydarzenia, więc zapraszam też na to. No i jeszcze jedna kwestia wstępna, no bo tak, nie powiedziałem tego, ale to jest odcinek komentarzy, od których łysieję. Wiecie, że ja na początku lubię rzucić jakąś garścią ogłoszeń parafialnych, a to akurat jest dość istotne. Drugie, mniej istotne, powiedzmy z takiego punktu widzenia technicznego, ale ważne dla mojego serca. Pamiętacie, ostatnio mówiłem wam o tej beczce na placu zabaw? Pamiętacie, no nie, że już nie wypada i tak dalej. Ostatnio stwierdziłem, że dam upust swojej młodzieńczej stronie. Co prawda było już trochę ciemno, ale to tak po prostu wyszło. Gdyby było jasno, to i tak bym się tam pobawił, więc co prawda nie była to beczka, ale trampoliny to też jest coś, na czym się dobrze bawiłem, więc przechodzimy do komentarzy, a zaczynamy od komentarza, ale też z wieloma pytaniami użytkownika, który... Okej, może wam po prostu przeczytam. XVYQ. 18 miesiąc czekania na poprawnie zadane pytanie, chyba na odpowiedź, tak? Do kokła numer 200, bo jak na razie to ty mnie zapytałeś, zamiast mi odpowiedzieć. No to ja w takim razie czekam na odpowiedź, skoro to ja cię zapytałem. Aż mi się przypomniała początkowa scena ze Shreka. Pamiętacie? Jak Shrek zamknął księgę i wyszedł z kibla, co wtedy powiedział? Skoro jako Saiyanin byłbyś ziemniakiem, to jak byś się nazywał jako Nameczanin? Tak sobie teraz myślę, okej, jajko to nie jest warzywo, a imiona Saiyan pochodzą od warzyw, ale ja w dzieciństwie, koledzy mi tak niektórzy mówili, że mam kształt głowy jak jajo, więc uważam, że mógłbym na przykład nazywać się Egg. Tak, to jest anagram. Pamiętacie na przykład w Hunterze był Jing, czyli ojciec Gona, który w Grid Island... przyjął imię, które w Japonii wydaje mi się, że nie wzbudziło żadnych kontrowersji, ale zachodni, zwłaszcza amerykański fanbase, myślę, że mógł mieć różne skojarzenia, w zasadzie jedno konkretne skojarzenie z tym imieniem, które Jing sobie przyjął. Ja bym się nazywał, zamiast Egg, prawda, jajko, nazywałbym się Geg.
to jako Saiyanin, a jako Nameczanin Shurimaku bym się nazywał, od ślimaka. Zauważyłeś, że bazowa forma Saiyan posiada oczy w tym samym kolorze co ich włosy? Forma Super ma kolor oczu, Super Saiyanina ma kolor oczu inny od koloru włosów, forma God ponownie ten sam i forma niebieska również ma ten sam kolor oczu co włosów, zupełnie tak jakby Blue nie był formą Super, a bazową. Jednak Rose już posiada oczy w innym kolorze niż włosy. Ja myślę, że tutaj po pierwsze nie ma żadnej zależności, ale gdybyśmy się mieli czegokolwiek doszukiwać, to zwróćcie uwagę na to. Super Saiyanin 1, 2, 3 to są formy, które miały oczy zielone, niebieskie, turkusowe, w zależności od tego, jaką wersję wolicie, czyli kolor jest inny. W przypadku boskich form God, Blue, też Ultra Instynktu albo Ultra Ego, to są formy, przy których mamy taki sam kolor oczu jak kolor włosów, ale Super Saiyanin Rose jest o tyle ciekawym przypadkiem, że mamy pokazane, jak wyglądałaby forma Blue w przypadku używania jej przez prawdziwego Boga. Więc w przypadku prawdziwego Boga mamy Super Saiyanina Rose i oczy były szare, więc mamy znowu różnicę. Co za tym idzie, można byłoby wysnuć wniosek, że formy, które są przeznaczone dla danych ras, mają inny kolor włosów, a formy, które nie do końca pasują do danych ras, no bo Saiyanie nigdy nie byli bogami, więc Super Saiyanin Blue, Super Saiyanin God, czy Ultra Instinct w wykonaniu Goku, czy Ultra Ego w wykonaniu Vegety, to są w pewnym sensie nienaturalne stany dla tych postaci. Patrzmy dalej, na przykład Broly, który ostatnio w mandze został narysowany z zielonymi włosami, ale miał takie szaro-zielonkawe oczy, w sensie to nie był dokładnie ten sam kolor, być może w nowszych rozdziałach mangi, jak je kiedyś zobaczymy, ten kolor zostanie poprawiony, ale tutaj tak naprawdę można byłoby wysnuć dwie teorie. Jeśli Broly miałby szare oczy i zielone włosy, to można byłoby powiedzieć, że okej, to jest Super Saiyanin, więc to jest naturalny stan dla Saiyanina, ale gdyby miał zielone oczy i zielone włosy, czyli mielibyśmy te sugestie, że nie jest to naturalny stan, można byłoby powiedzieć, że jest mutacją, więc oczywiście, że nie jest to naturalne dla Saiyanina, żeby być taką anomalią jak Broly. Ale to już jest tylko, moi drodzy, rzeźbienie w gównie, bo nie ma to żadnego wpływu na fabułę i nikt o tym nie myślał. Nie mam tego na papierze, ale uwierzcie mi na słowo. Grzmilu, pytanie do Goku. Czy cofając się wehikułem czasu na przykład 2 minuty, tworzona jest nowa alternatywna linia czasowa z nowym Zeno, nowymi 12 wszechświatami, zaświatami i królestwem demonów? Można by stworzyć na przykład 10 wehikułów czasu i wysłać je w jakąś przeszłość z instrukcją, jak zrobić kolejne wehikuły, które odnalazłyby Bulmy i w ten sposób doprowadzić do wzrostu wykładniczego liczby linii czasowych. Usuwanie takich linii czasowych byłoby kłopotliwe, co by potem zrobić z tymi wszystkimi Zeno. Potem podczas jakichś zagrożeń można by rekrutować Goków z różnych linii czasowych, aby pomagali innym. Trochę mnie poniosło, ale pytanie wyszło z rozkminy, czy zaświaty i królestwo demonów jest jedno na wszystkie wszechświaty, czy każdy wszechświat ma swoje. Jest jeszcze jeden podobny komentarz, który w zasadzie przeczytam w tym samym momencie, od Bubsona. Czy jeśli pochodziłbym z linii czasowej, która dzieje się 1 sekundę przed wydarzeniami, to czy moja linia czasowa miałaby innego Zeno? Wydaje mi się, że nawet minuta, nawet 10 sekund to jest różnica tak duża, że oczywiście może być stworzona inna linia czasowa. I tutaj kolega Grzmilu wydaje mi się, że w punkt opisał problem, a w zasadzie zagrożenie, którego boją się bogowie w kontekście innych linii czasowych. Bo jeśli mamy jedną linię czasową i stworzy się druga, to mamy już 2 wydarzenia i wtedy mogą następować takie anomalie jak na przykład 2 Zeno. Ale jeśli w tamtej linii czasowej będzie się działo to, o czym powiedziałeś, czyli będzie kolejne rozgałęzienie i kolejne rozgałęzienie, to w ten sposób, który opisałeś, może szybko ta sytuacja doprowadzić do totalnego chaosu, bo jeśli oni są w stanie tworzyć inne linie czasowe i przechodzić z jednej do drugiej, to co tak naprawdę stałoby na przeszkodzie, żebyśmy mieli scenariusz rodem z Dragon Ball Multiverse, gdzie w jednym świecie spotykają się osoby z 20 innych wersji tego samego świata. Wiadomo, że w Multiverse mieliśmy tutaj androidy, tutaj Ziemian, tutaj Saiyan, tutaj inną wersję tych samych Saiyan, ale gdybyśmy mieli na przykład sytuację w Dragon Ballu Super, gdzie mamy 20 linii czasowych i nagle 20 Zeno się spotyka, to by doprowadziło do olbrzymiego chaosu, bo jak zadecydować, który Zeno ma zostać, a którego wymazujemy? To mogłoby doprowadzić do totalnej implozji multiverse, że tak się wyrażę, więc uważam, że to prawo nieingerowania w czas jest czymś, co właśnie ze względu na to, co powiedziałeś, powinno być opisywane. Ale tak, inna linia czasowa mogłaby zostać stworzona, gdybyśmy cofnęli się o minutę, no bo w ciągu tej minuty Zeno jest w stanie wymazać wszechświat. Goku jest w stanie albo umrzeć na wirusa serca, albo Trunks na przykład byłby w stanie, mówię tutaj o sytuacji z
Mecha Freezą, na przykład wyjawić Vegecie i Bulmie, że jest ich dzieckiem i oni w ten sposób mogliby na przykład się nie zejść, albo gdyby Trunks cofnął się o minutę i na przykład, nie wiem, wykastrowałby swojego ojca, to powstałaby linia czasowa, w której on nigdy nie powstał, tylko wiecie, to działa tak, że te czasy biegną sobie równolegle. Jak Trunks wrócił do swojego świata po tym, jak pierwszy raz się pojawił, czyli przed przylotem androidów, to on też u siebie musiał czekać 3 lata, no nie? Więc póki ustawienie w wehikule czasu jest połączone z jedną linią czasową, to musimy tak naprawdę brać pod uwagę to, że czas w tych liniach płynie tak samo. Sekunda tu równa się sekunda tam, więc jeśli Trunks chciał lecieć pomóc naszym bohaterom walczyć z androidami po 3-letnim treningu, to u siebie też musiał poczekać 3 lata. Gdyby chciał to przyspieszyć, to stworzyłby inną linię czasową, więc uważam, że to tylko rodziłoby zagrożenie, żeby stworzył się wielki chaos. Miły Bambik WZ, pytanie do Koku. Wiem, że lubisz Co by było gdyby i ja mam takie pytanie. Co myślisz o tym, gdyby twój ulubiony bohater z Dragon Balla Z, czyli owłosiona Moszna, był dobry i walczył po naszej stronie, zakładając, że Dabura uwolniłby Bu? Jak myślisz, w jaki sposób Babidi mógłby pomóc naszym bohaterom w walce? Jakich czarów mógłby użyć? I czy w ogóle byłby w stanie na coś się przydać? Oczywiście nie znając zaklęcia zamykającego Bu w kuli. Jestem strasznie ciekaw twoich pomysłów. Moim zdaniem, gdyby Babidi walczył po naszej stronie, to znaczy, że musiałby być dobry. Umówmy się, że gdyby był zły, to nie walczyłby po naszej stronie. Wiadomo, kiedyś mógłby być zły, tak jak Vegeta, Piccolo, czy może nawet Ten Shinhan. Ten Shinhan był raczej bardziej zmanipulowany, to Piccolo był czystym złem, a Vegeta przesiąknięty złem. Więc uważam, że w przypadku Babidiego mogłoby być tak, że on był na początku zły, ale potem wykształciło się w nim dobro. Więc Babidi był w stanie kontrolować zło w czyimś sercu. Był w stanie kontrolować Daburę bez żadnego problemu, bo on był królem Królestwa Demonów, Jakona, Pujpuja, Spopowicza i Yamu, ale przede wszystkim też Vegetę, który miał w sobie pokłady zła. Więc gdyby Babidi był dobry, czy mógłby kontrolować dobro w sercach swoich przeciwników? Więc czy mógłby pokonać Daburę ze względu na to, że Dabura może nie był zły do szpiku kości? Widzieliśmy to w odcinkach anime Dragon Ball Z, że Dabura nie został wysłany przez króla Jemmę do piekła, bo tam by się dobrze bawił, więc został wysłany do nieba. I tam nie wiadomo, czy Dabura stał się takim dobrym duszkiem, dlatego że przebywanie w niebie uaktywniło tę małą cząstkę dobra w jego sercu, albo wiecie, on mógł być w 99,99% zły, ale ta mała część jego była dobra i może to właśnie zostało wykorzystane przez to, że był w niebie. A może było tak, że to przebywanie w niebie narodziło w nim dobro. Uważam, że ta pierwsza opcja jest ciekawsza, że Dabura miał w sobie już troszeczkę dobra, że nie był zły do szpiku kości. Dlaczego tak uważam? Po pierwsze, widzieliśmy w Królestwie Demonów, że to nie jest tak, że wszystkie demony są złe. Wiadomo, niektórzy mają złe zamiary, Arinsu miała złe zamiary, ale powiedzmy, że była w stanie się dogadać. Uważam, że Dabura mógł być taką postacią i to by sugerowało, że Babidi, kontrolując dobro w sercu Dabury, mógł sprawić, żeby to był Majin Dabura, ale dobry. Więc tak naprawdę mielibyśmy Daburę, który jest pokonany przez to, że Babidi wykorzystuje dobro w jego sercu. Co za tym idzie, mógłby powiedzieć, jak pokonać Bu. Być może Dabura znałby zaklęcie na zapieczętowanie Bu, albo w jakiś inny sposób ten problem zostałby rozwiązany, ale gdyby było tak, że Babidi jest dobry i wykorzystuje dobro w sercach przeciwników, myślę, że to ja wykształciłbym w swoim sercu pewną sympatię do niego wtedy. Drax, co do uśmiercania na stałe bohaterów, to nie okłamujmy się. To raczej nigdy nie nastąpi. Merus, anioł, który złamał anielskie prawo i został wymazany z egzystencji, i tak mógł zostać bez problemu wskrzeszony przez Daishinkana, więc nawet tutaj nie mieliśmy permanentnej śmierci. To samo dotyczy wszystkich wszechświatów wymazanych przez Zenu podczas turnieju mocy. Zawsze można zebrać super smocze kule i wszystko odkręcić. Uważam, że w przypadku Merusa jest to mało klimatyczne, bo z jednej strony pojawianie się nowych postaci w sadze i potem w tej samej sadze uśmiercanie ich, to często jest dość mało poruszające. No nie wiem, śmierć Gammy 2 była poruszająca pod tym względem, że ta scena obfitowała oprócz animacji, oprócz świetnej muzyki, to przede wszystkim aktor głosowy Gammy 2. Wtedy on dosłownie jak wydarł się atakując Cella Maxa. Wydawało mi się, że on, nie wiem, na ten krzyk poświęcił swoją energię życiową, że on skrócił długość swojego życia, tak jak Ten Shinhan skracał długość swojego życia atakując Kikoho. Aktor głosowy wypruł z siebie żyły. Więc uważam, że przez to tamta scena była emocjonująca, ale tak jakby spojrzeć na to tak po prostu na papierze, pojawiły się dwa robociki,
narobiły trochę rabanu. Wiadomo, że to nie była ich do końca wina, bo były w pewnym sensie zmanipulowane, ale jeden z nich umarł, ale mamy jeszcze drugiego podobnego, więc w gruncie rzeczy co to takiego, no nie? Nikt nie płakał. Nikt nie płakał tak samo jak na przykład Piccolo, kiedy się poświęcał w Saiyansarze. Więc w przypadku Merusa mamy gościa, którego poznajemy, no ale akurat Merus miał znacznie ciekawsze backstory. W zasadzie jeśli chodzi o backstory Merusa w takim z tego słowa stricte znaczeniu, to nie do końca znamy, bo wiemy tylko o jego pochodzeniu i pewnych powiązaniach z Whisem, Daishinkanem i w ogóle też resztą aniołów, ale jego poświęcenie ono było mocne, natomiast ono było mocne raczej w kontekście budowania Goku, niż samego faktu, że byliśmy jakoś bardzo przywiązani do Merusa. Wiadomo, w mandze to się czuje trochę inaczej, bo te rozdziały wychodziły raz na miesiąc, więc jak Merusa poznaliśmy i widzieliśmy jego trening, a potem widzieliśmy jego śmierć na przykład pół roku później, to przez te pół roku albo nawet rok, odkąd go poznaliśmy, byliśmy w stanie się przywiązać do tej postaci, bo w naszym świecie minęło dużo czasu. Ale gdybyśmy widzieli to w anime, cotygodniowym anime, gdzie tak naprawdę, nie wiem, miesiąc od pojawienia się Merus już się poświęca, to być może ta scena nie byłaby aż tak mocna. Wiadomo, doszłaby animacja, aktorzy głosowi i tak dalej, muzyka, ale chodzi mi tutaj o samą fabułę, więc odleciałem trochę. Chciałem mimo wszystko na ten temat porozmawiać. Dlaczego o tym mówię o Merusie? Ponieważ uważam, że to jego poświęcenie ono niosło za sobą coś jeszcze. Oprócz tej emocjonalnej sceny i w ogóle przyczynienia się do tego, żeby Goku opanował Ultra Instynkt, to był ukłon ze strony Daishinkana. Oczywiście to Shin tak naprawdę na Harę, można byłoby nawet rzec, namówił Daishinkana, żeby ten wskrzesił Merusa, ale Daishinkan stwierdził, że skoro Merus angażował się, i to było przyczyną jego zniknięcia, angażował się w sprawy śmiertelników, że wykształcił w sobie bardzo mocne poczucie sprawiedliwości, to okej, niech on żyje, niech to zachowa, ale nie może być aniołem, bo aniołowie winni być neutralni, więc może sobie żyć tak jak chciał, ale będzie śmiertelnikiem, więc był to pewien kompromis i pójście na rękę Merusowi, że może żyć tak jak żył do tej pory, ale nie będzie już aniołem, nie będzie dysponował tą wielką mocą, chociaż co do mocy Merusa tak naprawdę nie wiemy jak to wygląda. Uważam, że też wskrzeszanie Merusa, w ogóle ten zabieg wskrzeszenia Merusa, on w pewnym sensie jest okej, bo potem pojawienie się Merusa na tej uroczystości, jak się spotkał z Goku, to było fajne, to było miłe, tylko że ta scena poświęcenia trochę traci przez to. Jakby Gamma 2 potem wrócił, okazało się, że złożyli klocki Lego i Gamma 2 wrócił, to też byłoby to słabe. Ogólnie wskrzeszanie osób, które się poświęcały, myślę tutaj na przykład o Pelu z One Piece, to już jest w ogóle tragedia, więc permanentne zniknięcie postaci ważniejszej niż taka, która się pojawiła w danej sadze, myślę, że na coś takiego będziemy musieli poczekać. Albo w ogóle się nigdy nie doczekamy. Adik mocny, rozkmina do koku. Myślałem ostatnio nad sagą z Blackiem w mandze. Z jednej strony Toyotaro chciał zrobić z Trunksa survival kozaka, by nie dalej jak rozdział później odejść od tego zamysłu. W jego sparingowej walce z Goku, jego wzmocniony SSJ-2 jest określany jak na równi z SSJ-3 Goku. Tak. Sam Goku dosłownie musiał skipnąć do Goda, by walka się nie przeciągała. Koniec końców tak pewnie by wygrał na podobnej zasadzie co z Majin Vegetą, to jest podnoszenie poziomu mocy powyżej normy dla danego poziomu bez przechodzenia na kolejny poziom. Poziom. Rozdział później Vegeta w podstawowym SSJ robi Blackowi z Zadzisza jesień średniowiecza. Małe dopowiedzenie, to nie był zwykły SSJ, to było SSJ-2. Aż w końcu, w chwili gdy Black ratuje się od odniesienia znacznych obrażeń poprzez barierę ski, pada kwestia typu ej no, nie dziwię się, że Trunks nie mógł cię poskładać. Moim zdaniem to niekoniecznie porównanie Trunksa do Blacka jest tutaj najbardziej kontrowersyjne, tylko to jak wyglądała walka Vegety z Blackiem. Zwróćcie uwagę na kadry, na wyraz twarzy, na ruchy Blacka i Vegety, kiedy ta ich walka się rozpoczyna. Na początku mamy Vegetę, który w SSJ-2 rzuca się na bazowego Blacka i oczywiście mamy kadry, w których Vegeta tak naprawdę jest w natarciu. Black musi się bronić, ale mamy również kadry, w których Vegeta, powiedzmy, że z dość widocznym zacięciem na ustach, atakuje Blacka, a ten bez problemu albo sparuje jego ciosy, albo unika tych ciosów. Więc wyglądałoby to tak, że SSJ-2 Vegeta jest mniej więcej na równi z Blackiem, być może trochę silniejszy, ale na początku się wstrzymywał. Trudno byłoby to zinterpretować w jednoznaczny sposób. Natomiast to, co jest kontrowersyjne, to to, że Black później transformuje się w SSJ. I co się dzieje? Vegeta od tego momentu tę walkę bez problemu wygrywa. Czyli z bazową formą nie radził sobie aż tak dobrze, w sensie być może wygrywał, ale raczej to nie było tak, że go dominował, a kiedy Black włączył transformację,
której swoją drogą Trunks powiedział, że od dłuższego czasu nie widział, więc to by sugerowało, że Trunks nie radził sobie z bazowym Blackiem, no to wtedy Vegeta nagle go pokonuje. Wiadomo, tam potem wleciał Zamasu, uleczył go i Black przeszedł Zenkai Boosta. Też do tego jakby pił Trunks, mówiąc, że Black jest znacznie silniejszy niż ostatnio, kiedy walczył z Trunksem, więc to też by sugerowało, że Trunks przegrywał z jeszcze słabszym Blackiem, ale był na poziomie SSJ3 Goku, który, umówmy się, że mógłby być silniejszy niż SSJ2 Vegeta, chociaż sytuacja z Pirusem i może sugerować, że SSJ2 Vegeta też mógłby być na poziomie SSJ3 Goku. Generalnie mielibyśmy Trunksa, Vegetę i Goku. Trunks przegrywał ze słabszym Blackiem, a Vegeta wygrywa z mocniejszym Blackiem i w SSJ. Tak. Jest tutaj dużo nieścisłości. Pytania do Goku. Obejrzałem niedawno 120 odcinek klasycznego Dragon Balla. Być może było to już kiedyś poruszane. Piccolo Daimao powiedział, że używanie pełnej mocy skraca jego długość życia. Czy to samo nie powinno dotyczyć Piccolo Juniora? Czy może to była cecha charakterystyczna, wada, tylko seniora, a Junior ma już wygrany update, który załatał tego buga? Myślę, że Piccolo nie ma tej wady. Faktycznie była taka sytuacja, w której Piccolo w walce z Małym Goku już pod koniec sagi powiedział, że używanie pełnej mocy skraca jego życie. I jest mimo wszystko jeszcze jedna scena, w której Piccolo Daimao mówi, a w zasadzie to był Piano. Cymbał to był wojownik, Piano to był ten taki tabaluga, który tam stał obok niego i mu doradzał. Piano bał się o Piccolo Daimao, bo ten zradzał kolejnego, w zasadzie chyba wtedy właśnie Cymbała zradzał, czyli tego swojego podwładnego, który wyglądał jak smok. Piano oznajmił, że rodzenie skraca długość życia, więc może nawet Piccolo nie dożyć tego momentu, kiedy użyje smoczych kul. Piano się po prostu martwił o swojego mistrza. No a Piccolo Daimao powiedział, że spokojnie, wytrzyma, bla bla bla. Więc to by sugerowało, że Piccolo Daimao może sobie skracać życie, a w zasadzie, że jego życie jest skracane. To nie jest tak, że on robi to specjalnie, wiadomo, ale jego życie jest skracane, kiedy, poświęca energię życiową, podejrzewam, na rodzenie swoich kopii, ale też kiedy walczy z pełną mocą. I ta druga część jest już dość dziwna, bo dlaczego miałby skracać swoje życie, walcząc z pełną mocą? To nie jest tak, że to jest cecha Nameczan. To nie jest tak, że to jest cecha demonów. Mówię o demonach chociażby z Dragon Ball Daima, no bo wiemy, że szpiczaste uszy to demony i nawet gdyby ktoś miał powiedzieć, że to było w Dragon Ball Daima, a Dragon Ball Daima raczej nie łączy się z Dragon Ballem Super, więc nie możemy tego tutaj aplikować, a tym bardziej, nie wiem, z klasycznym Dragon Ballem się nie łączy. Jakby ktoś tak powiedział, oczywiście, to pamiętam, że w wywiadzie dawno temu Akio Ioku bodajże powiedział, że ten wątek ze szpiczastymi uszami to było coś, co Toriyamie chodziło już po głowie od dłuższego czasu, zanim rozpoczęły się prace nad Dragon Ball Daima, więc można uznać, że jeśli Toriyama to wymyślił, to uznajmy, że jest to prawidłowość, powiedzmy, tycząca się w ogóle Dragon Balla, że wydarzenia z Dragon Ball Daima mogły się nie wydarzyć w Dragon Ball Super, ale prawa wszechświata, czyli szpiczaste uszy, to jest Królestwo Demonów, albo Królestwo Demonów wygląda tak, że są 3 poziomy, to są te uniwersalne prawdy tamtego wszechświata, które aplikują się tak czy siak, mimo tego, że SSJ4 mogło nie być w Dragon Ballu Super. Więc ta cecha skracania sobie życia poprzez walkę w pełnej mocy, wydaje mi się, że to była po prostu wada Piccolo Daimao, a Piccolo Junior był, tak jak napisałeś, ulepszoną wersją, silniejszą, prawdopodobnie pozbawioną większej ilości wad, więc myślę, że gdyby było tak, że Piccolo podczas walki w pełnej mocy też skraca swoją długość życia, to przez całego Dragon Balla i klasycznego, i Zetkę, i Super, i GT być może usłyszelibyśmy chociażby wspomnienie na ten temat. A tak nie było. Czy przypadkiem Pan Popo, walcząc z Małym Goku, gdy ten starał się o pierwszą audiencję u Kamiego w klasycznym Dragon Ballu, nie korzystał z czegoś w rodzaju Ultra Instynktu? W mandze Goku, kiedy pierwszy raz włączał Omen, nawet przypomniał sobie lekcję Pana Popo, więc tak, uważam, że jak Roshi używał czegoś, co przypominało Ultra Instynkt, to była ta istota wyczyszczenia sobie głowy. Pozwolenia swojemu ciału, żeby bazowało na instynkcie, a nie na analizie pola walki. Więc myślę, że to nie jest tak, że wiecie, że Ultra Instynkt jest zarezerwowany tylko dla aniołów. No nie, przecież bogowie zniszczenia pochodzą z różnych ras i oni też trenują Ultra Instynkt. Goku ma Ultra Instynkt. Roshi, jako doświadczony wojownik, nawet Whis stwierdził, że bazuje na tych samych pryncypiach, więc Popo, który też był mistrzem sztuk walki, w jakimś sensie na pewno też mógł używać czegoś na kształt. Wiadomo, że to nie była transformacja, ani to nie był prawdziwy Ultra Instynkt, ale bazowało to na tych samych podstawach, na tych samych fundamentach. Adam P. Pytanko, co dokładnie uważasz za sagę? Czy spotkanie z androidami rzeczywiście zasługuje na miano sagi? Nie miało to jakiegoś jasnego końca, a przejście do Cella było dość płynne.
chwilę. Czemu nie dzielić tego na sagę 19 i 20, a potem na sagę 17 i 18? Podobnie jak z sagą Baby'ego i szukania kul w kosmosie. Po prostu jestem ciekaw, co rozumiesz pod pojęciami sagi, arku, etc. Wiecie co? Myślę, że to jest taka powszechna definicja, ale powiem wam, jak ja to rozumiem. Może się mylę, ale to jest moje zdanie. Saga to jest pewien duży zbiór wydarzeń, które można byłoby spiąć do jednej grupy tematycznej. Natomiast ark to jest mały wycinek sagi, który skupia się na, dajmy na to, konkretnych wydarzeniach albo na konkretnych przeciwnikach. Podam przykład, bo będzie sobie to łatwiej zobrazować. Czyli mamy sagę Namek, czyli zbiór wydarzeń łączący się z wydarzeniami zbierania smoczych kul na Namek, z Freezą, z Super Saiyaninem, z podróżą na Namek, ze wszystkimi rzeczami, które się tam działy. Czyli mamy zbiór, powiedzmy, wydarzeń od samego początku historii do końca, kiedy, powiedzmy, mamy bardzo mocne odkreślenie tego od następnych wydarzeń. Czyli timeskip, Mecha Freeza, który tak naprawdę jest już bardziej połączony z Trunksem niż z sagą Namek. No ale arkiem można byłoby określić ark podróży na Namek. W zasadzie w anime było to dłuższe, bo tam mieliśmy jeszcze drobne filery, ale na przykład ark początkowy, potem od momentu przylotu oddziału Ginyu do momentu, kiedy Ginyu, powiedzmy, zmienił się w żabę i rozpoczęła się walka z samym Freezą, to mieliśmy ark Ginyu, potem mieliśmy ark Freezy, potem, jakby ktoś jeszcze chciał, można byłoby podzielić na ark Freezy, kiedy Goku jeszcze nie był Super Saiyaninem, czyli do Genkidamy, a potem ark Super Saiyanina Goku, a potem moglibyśmy mieć ark końcowy, kiedy mówimy tutaj o wskrzeszaniu Namechan, odbudowywaniu planety i tak dalej. Saga Turnieju Mocy w zasadzie to nawet nie jest saga Turnieju Mocy, to się nazywa saga Przetrwania Wszechświatów, bo mamy na początku ogłoszenie turnieju, zbieranie drużyny, Zeno Expo, czyli ten turniej pokazowy, w mandze turniej bogów zniszczenia, ale też Goku Toppo, w anime wyglądało to inaczej, wojownicy z 9 Wszechświata, no i później właściwy turniej mocy, czyli mielibyśmy ark poszukiwania wojowników, zbierania drużyny, ark Zeno Expo i ark samego turnieju mocy. Uważam, że sam ark turnieju mocy w anime na przykład można byłoby podzielić na 3 części, bo mieliśmy sygnalizowane za pomocą koloru nieba jakieś duże wydarzenie. Chyba transformacja Kale, potem chyba też Ultra Instinct, nie pamiętam dokładnie, co sprawiło, że z zielonego niebo stało się takie bardziej niebieskawe, więc można byłoby nawet podzielić to też na 3 arki. Także saga to jest duży zbiór, a arki to są małe podzbiory. Curly Demon 9.2. Jeśli Krillin by dezaktywował 18, to tylko Cellowi ułatwiłby robotę. Byłaby tylko wyłączona, a nie zniszczona. Tak czy siak uzyskałby formę doskonałą. Chyba że się mylę, albo coś źle, albo coś przeoczyłem. Pomożesz? Moim zdaniem to nie było tak, że Cell mógłby wciągnąć sobie wyłączoną 18. Porównałbym to do tego, gdyby włożyć rozładowaną baterię do Game Boya. Okej, to jest bateria, ale nie ma w sobie energii, nie działa. Więc uważam, że 18 musiała być włączona. Te elementy, które były w stanie wzmocnić Cella, one musiały być aktywne, bo dezaktywowanie 18 po prostu sprawiłoby, że byłaby ona, no nie powiem kupą złomu, no bo to był nadal cyborg, czyli człowiek, który był delikatnie zmodyfikowany pod względem budowy ciała, ale uważam, że ta dezaktywacja 18 mogłaby sprawić, że nie tylko jej mechaniczne elementy by przestały działać, ale być może jej biologiczne też przestałyby działać, więc martwe komórki nie mogłyby połączyć się z Cellem. Tak to widzę, chociaż uważam, że może jeszcze wchodzić druga opcja, bardziej ryzykowna, że wyłączona 18 też wzmocniłaby Cella, ale Krillin miał zamiar ją wyłączyć, a potem ją zniszczyć. Raczej ta opcja numer 1, mimo wszystko. Maciej Balicki. Czy moc androida zależy od mocy ciała, z którego został zrobiony? Jeśli tak, czekam na sagę, w której ktoś porywa Yamszę i robi z niego głównego złego, klepiącego naszych w boskich formach. Uważam, że tak. Lapis i Lazuli byli zwykłymi ziemianami i zobaczcie, jak skończyli, więc uważam, że jak najbardziej, gdyby taki Yamcha albo Krillin, co było w fanmandze New Hope, świetna manga swoją drogą, zostali przerobieni na cyborgi, to moc byłaby proporcjonalnie większa. Też czekam na coś takiego. Uważam, że jedna z naszych postaci mogłaby stać się cyborgiem, ale tutaj po prostu potrzeba większej ilości jaj, a może nie większej ilości jaj, co po prostu większych jaj, żeby taką historię napisać. Sabim, cześć. Jak wiadomo z Twoich filmów, Twoją ulubioną postacią w Dragon Ballu jest Vegeta. Mam jednak pytanie. Jaka jest Twoim zdaniem najbardziej istotna postać, jeśli chodzi o całą fabułę Dragon Balla? Jak myślicie? Najpierw pozwolę Wam odpowiedzieć na to pytanie. Dam Wam kilka sekund. Jak już odpowiedzieliście, to ja może zalecę klasykiem, ale Bulma.
I to nie do końca dlatego, że spotkali się z Goku w pierwszym rozdziale, więc ta historia by się nie zaczęła. Tu nawet nie chodzi o pierwszy rozdział, bo uważam, że gdyby Bulma nie spotkała Goku, gdyby na przykład najechała jego domek, kiedy go nie było i zabrała mu tę smoczą kulę i pojechała dalej, stawiam, że ona mogłaby zebrać te smocze kule. Miałaby trudno, ale z tym sprzętem, z tą inteligencją pewnie być może spotkałaby Yamszę po drodze, który mógłby jej pomagać. Uważam, że Bulma zebrałaby te kule, więc okej, historia wyglądałaby zupełnie inaczej, ale patrząc na przykład na sagę Namek, Bulma była odpowiedzialna za budowę statku, za smoczy radar, w ogóle za naprawę skautera, za komunikację. Gdyby nie Bulma, nie byłoby w ogóle mowy o tym, żebyśmy lecieli na Namek. Saga androidów i przylecenie Future Trunksa, no nie muszę wam tutaj mówić, że Trunks nie przyleciałby wehikułem czasu, gdyby Bulma tego wehikułu czasu nie zbudowała. W sadze Majin Buu Bulma myślę, że mogła mieć trochę mniejszą rolę, chociaż uważam, że tam też oczywiście była kwestia smoczych kul i generalnie smoczego radaru. Tam ta sytuacja się w ogóle zaczęła, dlatego że Babidi przyleciał na ziemię, bo wiedział, że są tam wojownicy, których energię może skraść. Ale Bulma, która nawet w Dragon Ballu Super można powiedzieć, że robi głupi obowiązek karmienia Whisa i Beerusa, to też jest postać, która cały czas działa. I myślę, że bez jej wynalazków i bez czasem takiego, to w pierwszym Dragon Ballu było bardziej obecne, że były problemy czasem nie do rozwiązania i Bulma to robiła tak. Zegarek, który na przykład sprawiał, że może być pomniejszona, więc może lecieć z Goku na Kinto. I wtedy się nikt tego nie... Chociaż nie wiem, nie żyłem wtedy, ale myślę, że te drobne sytuacje, te takie szalone wynalazki Bulmy, nie wiem, w pierwszym Dragon Ballu, czy nawet w Dragon Ballu Z, nikogo nie szokowały, a teraz gdyby było tak, że Bulma wyciąga zegarek i się zmniejsza, to ktoś, kto nie oglądałby tamtych serii, powiedziałby, ale gówno, no co już wymyślają, nie mają czego wymyślić. Moja opinia, to... Także tak. Patryk Fe. Cześć Adam. Jakiś czas temu oglądając moment z anime Dragon Ball Super z sagi Beerusa naszła mnie taka rozkmina. W sadze Buu w arku turniejowym, arku właśnie turniejowym, w sadze Buu, Piccolo podczas walki z Shinem czuje emanującą od niego boską ki i przytłoczony nią postanawia się poddać. Natomiast w Battle of Gods z początku nie rozpoznaje w Beerusie Boga, pomimo że nawet Dandy drży i wydaje się podejrzewać kim on jest. Byłbyś w stanie to wyjaśnić? W Majin Buu sadze mieliśmy sytuację, w której Shin pomyślał sobie o Piccolo, że on był bogiem tej planety, więc prawdopodobnie wyczuł, kim jestem. Ale to nie jest tak, że Piccolo wyczuł boską ki. Piccolo się domyślił. Ta część Piccolo odpowiedzialna za wspomnienia Kamiego, który rzecz jasna miał jakieś powiązania z bogami, jeśli Dandy wykształcił w sobie boską ki, to Kami prawdopodobnie też miał w sobie jakąś wykształconą boską ki i był w stanie jakkolwiek rozpoznawać bóstwa. Nie powiedziałbym, że on je rozpoznawał na bazie wyczuwania boskiej energii, tak jak Goku i Vegeta wyczuwają Beerusa, bo już potrafią, tylko na bazie pewnego instynktu. Więc Piccolo był w stanie wyczuć na bazie instynktu, że Shin jest istotą wyższą. W przypadku Beerusa powiedziałbym, że on nie wyczuł jego boskiej ki, nie spodziewał się, że to może być Bóg, ale można też byłoby powiedzieć, że ki Boga Zniszczenia jest nieco inna niż ki Kaioshina i być może nieco inna niż ki Aniołów. Dlaczego tak mówię? W momencie, w którym Ultra Ego Vegeta się transformował po raz pierwszy, Goku zauważył, że jest to boska ki, ale inna. Czyli mamy potwierdzenie, że są różne rodzaje boskich ki, więc być może Piccolo był w stanie wyczuć Shina, bo jest to wyższy stopień tej samej hierarchii, na której on był, czyli mamy zwykłego Kamiego, Kaio i tak dalej, potem jest Kaioshin, a Hakaishin, Bóg Zniszczenia, jest trochę innym rodzajem Boga. Więc być może dlatego Piccolo nie był w stanie go wyczuć, a Dandy, jako że potem w sadze Moro powiedział, wykształcał w sobie boską ki, może on czuł właśnie to ze względu na energię, a zresztą nawet nie może, na pewno. Przecież Dandy użył słów to przez te ki, której dotąd nigdy nie czułem. Więc mamy tutaj potwierdzenie w anime Dragon Ball Super, że Dandy jest w stanie wyczuwać boską ki. Czy bardzo dokładnie? Czy zna się na ten temat bardzo? Stawiam, że nie, ale nadal potrafi to robić. Marek Żmuda, siemka, ciekawostka do koku. Wczoraj dotarła do mnie ciekawostka. Jak oglądałem program Jak działa Wszechświat, odcinek był o czarnych dziurach, powiedzieli, że istnieje galaktyka 340 milionów lat świetlnych od nas, którą nazwali Akira na cześć animowanej japońskiej postaci. Troszkę poplątali, bo Akira Toriyama, tak sądzę, że o niego chodziło, żył naprawdę i przecież to był twórcą anime. Wydaje mi się, że chodzi o anime Akira. Czyli o starszy tytuł jeszcze od Dragon Balla, a nie konkretnie o Akirę Toriyamę, ale nie wiem, może oni się pomylili, może ty się pomyliłeś, może ja się mylę.
tak czy siak jest anime Akira i wydaje mi się, że tam też jest mowa o postaci, która nazywa się Akira. To jest kultowy tytuł tak naprawdę, więc nie zdziwiłbym się, gdyby to na cześć tamtego anime powstała, znaczy została nazwana ta galaktyka. Krasnal, siemka, ostatnio zacząłem oglądać Dragon Balla Z drugi raz i mam dwa pytania. Czemu Piccolo w walce z Radicem, gdy stracił rękę, to jej sobie nie odrodził, ale zrobił to po walce? Moim zdaniem to ze względu na to, że odradzanie kosztuje energię. Więc gdyby Piccolo najpierw odrodził swoją rękę i stracił część energii, to potem jego Makanko Sapo nie byłoby aż tak silne. Więc Piccolo postanowił zacisnąć zęby. Jego ręka prawdopodobnie cały czas bolała, ale przez to, że nie odradzał jej, nie tracił energii, nie tracił swojego ki na odradzanie energii, mógł wyprowadzić mocniejszy atak. Po prostu wiedział, że gdyby odrodził sobie tamtą rękę, to mu w kontekście ofensywnym za wiele nie da, bo i tak był znacznie słabszy od Radica, więc postanowił zachować to ki i przeznaczyć je na Makanko Sapo. Tak to interpretuję. Skitu. Pytanie do Koku. Czy kiedykolwiek w Dragon Ballu Z, Dragon Ballu Super Chiaotzu rozmawiał z Goku? Nie przypominam sobie, żeby kiedykolwiek zamienili słowo. Ostatnio było to w pewnym filmie, chyba nawet w przeglądzie karty społeczność na YouTubie, Dubska tak zwanym. I muszę wam powiedzieć, że ja uważam to za mit. Okej, to nie było tak, że oni siedzieli ze sobą i gadali, ale mówienie, że oni nie zamienili ze sobą nigdy słowa, jest fałszem. I zarówno jeśli bierzemy pod uwagę anime, czyli też filery, ale również mangę, bo w filerach, zacznijmy sobie od tego, żeby mieć to z głowy, w klasycznym Dragon Ballu, w zasadzie w jednym filerze, mieliśmy sytuację z tym skrzydłatym Jileniem. Nie Jirenem, tylko tym Jileń, prawda? Ten dzik, który współpracował z Ten Shinhanem i Chiaotzu, on niby najeżdżał na wioskę, potem oni go niby pokonywali, zbierali hajs za uratowanie wioski, a to była tylko ustawka. Więc Goku w momencie, w którym zobaczył, że oni sobie razem siedzą przy ognisku, podszedł do nich i Chiaotzu się do niego odzywał, a Goku się odzywał do Chiaotzu. Mieliśmy tam scenę, w której Chiaotzu na przykład grozi śmiercią małemu Goku, więc ja to uznaję za zamienienie słówka. To nie było tak, że rozmawiali ze sobą jakoś szczególnie bardzo, ale zamienili ze sobą słowo, a jeśli nie uznajecie tego odcinka anime, to mamy jeszcze przecież sytuację z okolic sagi Namek, właśnie tej wielkiej sagi około Namek, kiedy okazuje się, że nasi bohaterowie Piccolo, Yamcha, Ten Shinhan i również Chiaotzu są na planecie Króla Kaio. I Goku tam nie wiedział, że Chiaotzu został też wskrzeszony, no bo przecież jego ciało wybuchło, ale okazuje się, że Kami był w stanie zregenerować nawet jego ciało, więc może z nimi trenować. I wtedy Goku zwraca się bezpośrednio do Chiaotzu, mówiąc: gratulacje Chiaotzu, na co Chiaotzu odpowiada: he, he, he. Czy to jest rozmowa? Tak. Zamienili słówka. Rozmawiali ze sobą. Zwrócili się do siebie bezpośrednio. Jedna osoba wypowiedziała bezpośrednio słowa do drugiej, ta je przyjęła, wypowiedziała słowa bezpośrednio z powrotem jako odpowiedź, więc mieliśmy bezpośrednią interakcję werbalną między Goku i Chiaotzu. Uważam, że to jest mit. Jeden, wydaje mi się, że z największych mitów w ogóle w Dragon Ballu. Okej, można mówić, że Vegeta nie był w Kamehausie, bo nie widzieliśmy tego nigdy. Można powiedzieć, że Piccolo nie walczył z Vegetą. To też jest coś, co jest takim szalonym faktem, ale że Goku nie rozmawiał z Chiaotzu, ja tego nie kupuję. Jak można nie rozmawiać z jedną z najważniejszych postaci w ogóle w historii Dragon Balla? W sensie mówię o Chiaotzu. Z3. W sumie jak o tym Trunksie gadałeś, to wpadło mi pytanie do głowy. Co gdyby zebrać 7 kul i użyć ich w komnacie ducha i czasu? Opcje z Kamim w środku i bez Kamiego. Była mowa o tym, że jest to inny wymiar. Ale widzieliśmy na przykładzie chociażby Buu i Gotenksa, którzy niszczyli ten wymiar w taki sposób, że otwierali otwór między komnatą ducha i czasu a pałacem Kamiego. To była sugestia, że komnata ducha i czasu, ta bańka, która może jest poza naszym wymiarem, ona jest bezpośrednio związana z siódmym wszechświatem. Czyli to nie jest tak, że komnata ducha i czasu jest jakimś zupełnie odizolowanym, niezależnym wymiarem, z którego można przejść do każdego innego wszechświata. Że to jest przedpokój, z którego można wejść do każdego pokoju. Nie. To jest tak, że ta bańka jest ściśle związana z tym miejscem, do którego ona prowadzi. Czy wyobrażacie sobie sytuację, w której na przykład Piccolo rozmawia telepatycznie z Future Trunksem, który jest w jego linii czasowej? No nie za bardzo chyba, nie? Ale Piccolo był w stanie telepatycznie rozmawiać z Gotenem i Trunksem, którzy byli w komnacie ducha i czasu. I robił to mimo tego, że byli w innym wymiarze. Myślę, że to ze względu na to, że to jest pewna kieszonka czasowa.
też czasowa, ale taka czasoprzestrzenna, która jest ściśle związana z Siódmym Wszechświatem, ale działa na innych zasadach, bo wiemy, że też jest to przestrzeń o wymiarach całej planety. Była mowa o tym, że żeby się nie oddalać za bardzo od tego wejścia, bo można się zgubić, bo jest to po prostu pusta przestrzeń, która jest tak samo duża jak Ziemia. Więc to by sugerowało, że tamten wymiar też może mieć kształt Ziemi. Więc rozpierzchnięcie się smoczych kul mogło, myślę, żeby tam nastąpić w dość normalny sposób, bo gdyby smok został tam przywołany, zostałoby wypowiedziane życzenie, smocze kule by się rozpierzchły po całej komnacie ducha i czasu i nie widzę w tym żadnego problemu. Czy była kiedyś mowa o tym? No nie, Dandy czy Kami nigdy nie byli w komnacie ducha i czasu, bo gdybyśmy zobaczyli Dandy'ego w komnacie ducha i czasu, moglibyśmy na przykład stwierdzić, że okej, Dandy wchodzi do komnaty ducha i czasu, wymiar jest zamknięty, i czy smocze kule w naszym świecie przestają działać? No nie! Dalej działają. No tylko wiecie, Dandy'ego nie widzieliśmy, ale jeśli była mowa o tym, że komnata ducha i czasu została wybuchnięta, Popo raczej nad tym pracował, nie Dandy, chociaż Dandy też mógł mu pomagać. Zmierzam do tego, że nigdy nie było mowy, że Kami nie może wejść do środka, bo jak tam wejdzie, to smocze kule przestaną działać, więc uważam, że gdyby Kamiego nie było w środku, smocze kule by tam działały. Gdyby był w środku, też by tam działały. Uważam, że to jest miejsce, w którym inaczej płynie czas, który jest inny po prostu, ale jest bezpośrednio związane z naszym światem. To nie jest tak, że różnica między Pałacem Kamiego a Komnatą Ducha i Czasu jest tak duża, jak różnica między dwoma innymi liniami czasowymi, no bo tutaj już mówilibyśmy o zupełnie innej sytuacji. Miodotwórnia, pytanie do Koku. Skąd Bulma, obstawiam, że pierwszy raz padła nazwa od niej, znała nazwę Smocze Kule? Sam ich wygląd nie sugeruje powiązań ze smokiem. Nie zadzieraj z fanami Dragon Balla, bo fani Dragon Balla nawet nie czytali Dragon Balla. Pierwszy rozdział mangi. Powiedziała, że znalazła taką starą legendę. Pomidorowa armata. Skoro padło życzenie, by ludzie zapomnieli obu, to co z dowodami typu filmy i plakaty? Przecież na logikę ludzie by od razu sobie przypomnieli, odtwarzając reportaż lub czytając gazetę. Myślę, że opcje są dwie. Miały zostać wymazane wspomnienia. Czy zdjęcia albo filmu nie można nazwać wspomnieniem? Myślę, że można, więc być może też filmy, zdjęcia, artykuły, gazety i wszystkie dowody na to zostały wymazane. A może było tak, że to nie zostało wymazane, ale ludzie myśleli, że to jest film, na przykład akcji. Myślę, że Toriyama mógłby wpaść na coś takiego śmiesznego, że oglądają reportaż z tego, jak Buu niszczył planetę i mówią: kwa dziwna ta nowa Godzilla. Śródziemnik, pytanie do Koku. Koku. Adacho, jaka byłaby twoja reakcja na ogłoszenie drugiego sezonu Dragon Ball Daima? Nie wiem, co tam mogłoby być, jakie wątki miałyby tam zostać jeszcze pociągnięte, ale wiecie co? Cieszyłbym się. Ja bym się ogólnie cieszył. Chciałbym, żeby coś było. Być może cieszyłbym się ze względu na to, że mamy pewnego rodzaju pustynię, ale cieszyłbym się. Ale mimo wszystko nie podszedłbym do tego z takim hurra optymizmem. Bardzo duży dystans bym zachował, ale byłbym za. W sensie, to nie jest tak, że uważam, że to powinno nastąpić, ale gdyby już to nastąpiło, nie narzekałbym. Tylko wiecie, już bez pomniejszania, bez gomy, tak z większą dozą ambicji. Nie wiem, jakiś powrót Degesu na przykład, coś w tym stylu. Misiostwór, pytanie do Koku, jaki jest twój ulubiony miód, Adacho? Na pierwszym miejscu miód akacjowy, na drugim miód z ucha. Sas M. Adacho, mógłbyś bardziej rozszerzyć kwestię, dlaczego One Piece ci się znudził? To nie jest kwestia personalna do One Piece, to jest kwestia tego, że jak postawiłem sobie pewien cel i go osiągnąłem, to straciłem motywację, żeby to dalej ciągnąć. Jak mówiłem wam to wiele razy na przykładzie gier. Jak przejdę pewną grę, dajmy na to Wiedźmin 3, już ukończę fabułę, zobaczę zakończenie i widzę, że mam jeszcze tam 5 niezrobionych questów pobocznych, to ja totalnie tracę motywację do tego, żeby to robić, bo już nie czuję chęci, ale gdybym miał zrobić te questy poboczne jeszcze przed ukończeniem fabuły, to bym się naprawdę bawił pierwszorzędnie. W przypadku One Piece postawiłem sobie warunek, że obejrzę całe anime do końca. Obejrzałem, na fali jeszcze powiedzmy ekscytacji przeczytałem sobie następne rozdziały mangi, tam doszedłem do sagi Elbafu, Loki i tak dalej, ale to nie pociągnęło za długo. Jak tak stwierdziłem, że miałbym dalej to śledzić na bieżąco, to jeszcze też nie pomagało to, że cały czas była ta przerwa półroczna, nie? No tak stwierdziłem, że to nie jest coś, co aż tak mnie interesuje. To nie jest Dragon Ball, który jest tak głęboko zakorzeniony w moim sercu, że może nie być nowego anime, a ja i tak jaram się tym uniwersum i mógłbym na jego temat mówić i nagrywać dla was filmy po prostu przez następne jeszcze 30 lat. No ale tak jak ja wam kiedyś mówiłem, za 30 lat to filmem, na który powinniście czekać, będzie ranking leków na reumatyzm. Mam nadzieję, że nie będzie mi dane z nich skorzystać, ale kto wie.
Tak czy siak, dzięki Wam za oglądanie. Zostawcie lajka, jeśli Wam się podobało. Dziękuję za wszystkie lajki, za wszystkie komentarze, za całą aktywność, również za podbicia, bo widziałem już, że YouTube dał mi dodatkową możliwość zerknięcia na statystyki, o tym już nie będę Wam mówił, ale generalnie dziękuję Wam za to, że jesteście, oglądacie moje filmy i jeśli chcecie być na bieżąco, możecie zostawić suba. Zapraszam jeszcze raz do Łodzi. W sobotę Atlas Arena w Łodzi o 15 się rozpoczyna ten Dragon Ballowy panel, ale targi w sobotę trwają od 10 do 19 z tego co kojarzę, a w niedzielę od 10 do 18. Tyle ode mnie. Dzięki jeszcze raz, widzimy się niebawem, trzymajcie się, na razie, cześć. Jana.